Siema, Studio Extreme Vocal i odpowiedź na pytanie, dlaczego boli, kiedy krzyczę? Bo robisz to kurwa źle! Mówiliśmy już na temat naszych prawdziwych strun głosowych, na temat czystego wokalu i tym, żeby nie generować przesteru z ich użyciem. Teraz zajmiemy się drugą stroną medalu, a mianowicie naszymi strunami fałszywymi, rzekomymi fałdami przedsionkowymi, czy jakkolwiek to jeszcze nazwać. Krąży opinia, że są to struny niezniszczalne, zniosą wszystko, można im spuszczać solidny wpierdol. Jest w tym dużo racji. Dużo lepiej radzą sobie z przesterowanymi dźwiękami, aniżeli prawdziwe struny głosowe. Natomiast z nimi również trzeba uważać, żeby ich po prostu nie przeciążać. Kiedy na przykład growlujemy i mocno pchamy przez siebie ten dźwięk, żeby był mocniejszy, bardziej potężny, działamy dużą siłą na nasze fałszywe struny głosowe, to również może sprzyjać ich przemęczeniu, przeforsowaniu. Może to również powodować uczucie zmęczenia, zdarcia, czegoś w stylu zakwasów w naszym gardle, zwłaszcza w tej okolicy. Wiem, bo sam sprawdzałem, chciałem napierdalać najmocniej jak się tylko da i w sumie lubię robić to do dzisiaj. Natomiast trzeba mieć na uwadze, że nie zawsze można to robić, ponieważ nasze fałszywe struny głosowe, nasze fałdy przedsionkowe mają również swoje ograniczenia. Oczywiście możemy granice przesuwać coraz dalej na drodze ćwiczeń, natomiast należy pamiętać, że nie są to struny niezniszczalne, trzeba je szanować i trzeba po prostu o nie dbać, nie przesadzać z wysiłkiem i nie działać nader forsownie, nieważne czy używamy naszej chrypy, czy też growla albo krzyku. Następną z okoliczności, które sprzyjają temu, żeby czuć się źle, kiedy napierdalamy albo kiedy już skończyliśmy, są wszelkiego typu choroby, które po prostu podrażniają naszą śluzówkę lub ją zanieczyszczają, czyli po prostu zwykły katar podczas przeziębienia, ból gardła, przeziębienie migdałków, angina. Również w ten sposób działają wszelkiego typu alergie, no bo one również podrażniają naszą śluzówkę, albo ją wysuszają, albo zanieczyszczają, albo powodują katar, gdzie mamy zatkany nos i trudno jest po prostu brzmieć poważnie, brzmieć dobrze. Dlatego warto sobie odpuścić aktywność wokalną, kiedy jesteśmy przeziębieni, mamy zatkany nos, boli nas gardło, bolą nas migdałki, albo czujemy, że nasza śluzówka jest zbyt mocno zanieczyszczona lub zbyt mocno wysuszona. Warto wtedy zluzować, zrobić sobie dzień, dwa odpoczynku, zamiast forsować się, robić coś na siłę i dodatkowo jeszcze komplikować proces naszej regeneracji, naszego powrotu do zdrowia. Następną rzeczą, która sprzyja napięciom w gardle, bólom, cierpieniom i wszystkiego innego, o czym dzisiaj mówimy, jest na pewno śpiewanie poza swoją obecną skalą, czyli śpiewanie za wysoko i za nisko. Jedno i drugie jest niebezpieczne, jedno i drugie powoduje nienaturalne napięcia w naszym gardle i przeciążenie naszego aparatu mowy. Niezależnie od tego, czy jesteśmy barytonem, tenorem, basem, zawsze tę skalę możemy poszerzyć, zawsze możemy to po prostu wyćwiczyć, żeby śpiewać albo wyżej, albo niżej, albo jedno i drugie równolegle. Natomiast musimy pamiętać o pewnych ograniczeniach, zwłaszcza na początku naszej wokalnej aktywności, żeby nie forsować siebie ani swojego głosu do tego, żeby brzmieć wyżej, bo na przykład kochamy Roba Halforda i mamy ochotę zapierdolić Painkillera, chociaż ćwiczymy dopiero pierwszy miesiąc, czysty śpiew, albo nie wiem, jesteśmy zakochani w Piotrusiu z Typo Negative i chcemy śpiewać bardzo nisko i po prostu mając na przykład taki wysoki głos, chcemy śpiewać tak nisko i robimy różne dziwne rzeczy, żeby po prostu w ten sposób brzmieć. Później jesteśmy zmęczeni, tracimy ochotę na trening i różnego rodzaju inne czynniki się pojawiają. Są one zupełnie zbędne, są one niepotrzebne. Na początku albo w jakimkolwiek innym punkcie naszej wokalnej aktywności trzymajmy się naszej obecnej skali
I oczywiście na drodze ćwiczeń poszerzajmy ją, czy to w górę, czy w dół, ale szanujmy nasz głos i nie forsujmy go do różnych dziwnych i nienaturalnych dla niego rzeczy, na które po prostu nie jest gotowy. Z ćwiczeniem skali jest trochę tak z ćwiczeniem szpagatu. Są ludzie, którzy potrafią zrobić szpagat od tak, nigdy nic nie ćwiczyli, rozkładają nogi i jest po prostu zajebiście. Natomiast cała reszta ludzi, zdecydowana większość, musi stopniowo rozciągać swoje nogi i przygotowywać się do tego, żeby coraz szerzej je rozkładać, aż w końcu rozłożą je w szpagat. Na luzie, na pełnej swobodzie, bez łamania nóg, bez uszkadzania ścięgien czy czegokolwiek innego w naszym ciele i tak samo jest z naszym głosem. Stopniowo rozciągajmy tę skalę, a będziemy coraz mocniejsi, coraz pewniejsi siebie, coraz bardziej swobodni i ten dźwięk będzie mocny, będzie pełny, przy tym będzie dla nas bardzo lekki, no i po prostu zdrowy. Kolejną taką rzeczą jest napinanie naszych ust, szczęki i naszego języka podczas wokalnej aktywności. Na początku mówiłem o zaciskaniu gardła, podpieraniu w ten sposób dźwięku i w przypadku ust, szczęki, naszego języka jest tak samo. Napinając je, podpieramy dźwięk właśnie wykorzystując te mięśnie, zamiast wykorzystywać mięśnie brzucha, które zrobiłyby to znacznie lepiej, nie ograniczając naszej wokalnej ekspresji i swobody wydobywania dźwięku. Usta mają być naturalnie luźne, kiedy mówimy, to nie mówimy w ten sposób, tylko mówimy lekko, mówimy swobodnie, tak samo powinniśmy śpiewać, growlować, krzyczeć. Usta mają być po prostu wyluzowane, nie wiem jak inaczej to powiedzieć. Również dotyczy to szczęki, ma być luźna, nie napięta. Nie wygląda to groźnie, wygląda to raczej idiotycznie i jest bardzo szkodliwe. Po prostu szybciej się męczymy, później boli nas morda, nie wiemy czemu, no bo po prostu napinamy te okolice właśnie szczęki, żeby podpierać w ten sposób dźwięk i być może brzmieć jakoś inaczej. Jakąś manierę po prostu sobie dodajemy, jest to zupełnie niepotrzebne, ponieważ tę samą manierę możemy dodać używając głosu w naturalny i swobodny sposób. Również nasz język ma być w pozycji naturalnej. Oczywiście nie chodzi o to, żeby był sparaliżowany, jakby ktoś mu zapodał pawulon, bo wtedy nie ma dykcji, w ogóle nie brzmimy. Jest trudno wysławiać się w zrozumiały sposób. Kiedy mówimy, nasz język pracuje, ale nie jest napięty, język nie ma erekcji, nie do tego służy i nie przydaje się to w żaden sposób podczas wokalnej ekspresji, niezależnie od tego, o czym jest tekst piosenki. Język ma być luźny, ma być swobodny, zrelaksowany i znowu pojawia się tutaj zasada przy uczeniu się śpiewu, żeby śpiewać tak jak się mówi, w naturalny sposób. Kiedy mówimy, język pracuje, ale jest bardzo swobodny, nie odczuwamy za bardzo tego, że wykonuje jakąś pracę, no chyba że pracujemy naszym głosem, to wiadomo, pod koniec dnia jesteśmy zmęczeni, ale normalnie nie zwracamy uwagi na to, jak on jest napięty, no bo on jest po prostu wyluzowany, mówiąc w skrócie. No i tak samo powinno być, kiedy śpiewamy, kiedy growlujemy, kiedy screamujemy lub robimy różne inne, bardziej skomplikowane lub pojebane rzeczy z naszym głosem. Nasza szczęka, nasz język, nasze usta mają być w naturalnej pozycji i naturalnie po prostu swobodne. Ostatnią z rzeczy, która rujnuje nasz głos, powoduje podrażnienia, szybsze zmęczenie i wiele innych niepotrzebnych i nieprzyjemnych efektów, jest na pewno korzystanie z narkotyków, z alkoholu, picie mocnej kawy albo herbaty, albo rzeczy bardzo kwaśnych lub gazowanych. Wszystkie z tych rzeczy, można jeszcze do tego dodać palenie papierosów lub innych wyrobów. Wszystko to obciąża naszą śluzówkę, nasze gardło. Papierosy i inne rzeczy zanieczyszczają naszą śluzówkę, wysuszają ją. W związku z tym dużo trudniej jest przypierdolić dobry, soczysty dźwięk bez uczucia zdzierania się naszego gardła. Oczywiście jeśli ktoś jest przyzwyczajony do tego
bo i tak się zdarza, to nie będzie miało to dla niego większego wpływu. Natomiast jakikolwiek wpływ będzie miało zawsze, nawet jeśli tego nie będziemy odczuwać, ta śluzówka i tak się przesusza. Tak samo jest w przypadku picia kawy, czy też herbaty. Powinniśmy tego unikać, kiedy przygotowujemy się do tego, żeby robić coś z naszym głosem, nieważne czy jest to krzyk, czy śpiew, recytacja, czy rapowanie. Nie powinniśmy właśnie takich mocnych rzeczy pić, bo one są po prostu obciążające dla naszej śluzówki, dla naszego głosu. Tak samo jest z alkoholem i znowu pojawia się motyw przyzwyczajenia. Jest wiele osób, które lubi sobie strzelić piwko 2, 3, 4, 5 przed koncertem i po koncercie i nie mają z tego powodu jakichś przykrych konsekwencji. Natomiast zawsze trzeba pamiętać o tym, że nawet jeśli nie czujemy, że to jakoś nam szkodzi, i tak nam po prostu szkodzi. Alkohol też spowalnia trochę naszą regenerację. Chcąc nie chcąc korzystamy z mięśni w naszym gardle, korzystamy z mięśni brzucha. Alkohol nie pomaga w regeneracji i przywracaniu po prostu naszej najwyższej formy, najlepszej kondycji. Dodatkowo obciąża po prostu nasz głos, nasze gardło. O narkotykach mówić nie muszę. Jeśli się coś wciągnie nosem, to po prostu osadza się tam, chcąc nie chcąc to tam zostaje, spływa do gardła, zanieczyszcza to gardło, podrażnia śluzówkę, powoduje być może jakiegoś rodzaju stany zapalne i zupełnie to nie sprzyja naszemu wokalowi, naszemu brzmieniu, a wręcz przeciwnie, nie tylko sobie uszkadzamy śluzówkę, podrażniamy ją, może nas boleć od tego gardło, migdałki albo po prostu nozdrza. Dodatkowo będziemy brzmieć gorzej, będziemy szybciej się męczyć i na pewno zedrzemy się i będzie to dosyć dla nas bolesne. Nawet jeśli nie czujemy, że cokolwiek co robimy, czy są to jakieś narkotyki, czy papierosy, mocna kawa, zajebiście mocna herbata, czy alkohol, nawet jeśli nie czujemy, że to nam szkodzi, to i tak ma wpływ i nie jest neutralne dla naszego gardła, dla naszego aparatu mowy i brzmienia naszego głosu. Bez tych rzeczy brzmielibyśmy dużo bardziej swobodnie, szybciej byśmy się regenerowali, wzrosłaby nasza wytrzymałość, a także brzmielibyśmy dużo lepiej, dużo mocniej. Także to jest taki skromny zbiór wszelkiego typu złych nawyków, braku umiejętności lub braku po prostu świadomości, które prowadzą nas do szybszego zmęczenia, do bólu, do zdzierania się naszego gardła, do zdzierania się naszego głosu, a w efekcie cierpienia i dłuższej lub krótszej, niepotrzebnej przerwy i doznań w naszej wokalnej aktywności. Mam nadzieję, że będziecie świadomi tego, w jaki sposób korzystacie ze swojego głosu, czy w prawidłowy sposób wyprowadzacie podparcie, czy wasze gardło jest otwarte, czy wasza szczęka, wasz język, wasze usta są luźne i swobodne, kiedy właśnie działacie wokalnie. Są to drobne rzeczy, ale kiedy one się spiętrzą w większą kubkę, mogą nas po prostu przygnieść i rozpierdolić nasz wokal. Nieważne, czy jest to krótka, czy dłuższa perspektywa, to nam po prostu, kurwa, szkodzi. Unikajmy tego, bądźmy świadomi tego, w jaki sposób korzystamy z naszego głosu. Uczmy się samych podstaw, opanujmy je, a dopiero później idźmy dalej, wspinajmy się coraz wyżej w osiąganiu wokalnego mistrzostwa, czego wam i sobie życzę. A tymczasem pozostańcie ekstremalni, napierdalajcie w zdrowy i solidny, satysfakcjonujący dla was i innych sposób. No i miłość, skurwysyny.